Więc chodzi o to, by wrzucić szczepionki na rynek, zaszczepić ludzi i mieć nad nimi kontrolę. Vaccine everybody and have a control over them. It's not only put a vaccine on the market. The goal is to give it to the people. So imagine we have 7 billion people. And let's say overall you can make $1,000. Nawet nie wrzucić na rynek. Mamy około 7 miliardów ludzi na świecie i na każdej osobie można zrobić $1000 za szczepionkę na rok. Nawet jeśli rujnujesz gospodarkę, co może kosztować 4 biliony, to i tak zarabiasz. Biorąc pod uwagę 10 lat czegoś takiego, zarobisz 70 bilionów i o to im chodzi. Ta polityka zdrowotna jest prowadzona przez człowieka o nazwisku Antony Fauci. To wielki fan farmy i szczepionek. Funkcjonuje od 1986 roku i nikt nie jest w stanie go usunąć. On mówi, że jest wirusologiem i neurologiem, jednak on oszukuje ludzi. Ja znam się na tym i wiem, że on wykorzystuje ludzką ignorancję i niewiedzę. To również się tyczy samego prezydenta USA. The problem is that I actually know the science, and what he's doing is he's taking advantage of people's ignorance. That's what's going on, including the president of the United States. Yeah, I'm hearing you. Nie jestem w szoku słuchając twoich słów, ponieważ oglądałem twoje wideo i wywiady z Alexem Jonesem na stronie infowars.com i analizowałem to. Czy można obudzić ludzi? W końcu to my jesteśmy winni, głosując na ludzi, którzy przynoszą chaos i niesprawiedliwość. You think you can wake up people? Because we are some way, we are to blame. We voting for the same people who bring our chaos and injustice. Exactly. You nailed it. It's about time people started. Właśnie, całkowita racja. Już czas, by ludzie zaczęli głosować na ludzi, którzy walczą za ludzi i ich bronią i wspierają. Ludzi, którzy chcą naprawdę rozwiązywać problemy. Ja jestem inżynierem, moi rodzice przyjechali z Indii. Nie miałem nic i pracowałem całe życie. Ci politycy nigdy nie pracowali. Co oni robią? To, co robią, jest ich w własnych układach. Niezależnie od tego, czy lewica, czy prawica, to oni ze sobą współpracują. Ten sam rodzaj ludzi, którzy mają w poważaniu ludzi pracy. Oni korzystają z nas jak z niewolników. My, niewolnicy, musimy zrozumieć, że mamy wybór i o to w tym wszystkim chodzi. Oni używają strachu. Po ataku na World Trade Center słyszeliśmy terroryzm. Użyli tego, by wprowadzić państwo policyjne i obserwować wszystkich. Wszyscy powiedzieli, okej, te wszystkie kamery mnie obserwują. Dobra, nie ma problemu. Za chwilkę powiemy, dobra, możesz strzyknąć cokolwiek chcesz we mnie. Za każdym razem, gdy oddajemy swoją wolność, to nie możemy jej odzyskać. To pomaga skonsolidować władzę takim osobom jak Bill Gates i Hillary Clinton, którzy myślą, że są lepsi od nas i my jesteśmy ich niewolnikami. To teraz właściwie się dzieje. You can never get it back. And what it does, it helps consolidate power to the Bill Gates, the Hillary Clintons, those kinds of people who think they're actually very smart, they know better, and we're all basically their slaves. That's what's fundamentally taking place. Sorry, I would like to hear your comment on what happened in Italy or Spain or New York. Chciałbym usłyszeć pana komentarz na temat tego, co się dzieje we Włoszech i Hiszpanii. Wydaje się, że Włochy się rozpadają na kawałki. Yeah, so let's talk about Italy, okay? Właśnie, porozmawiamy o Włoszech. Jeśli spojrzysz na ten kraj 10 lat temu, czy słyszałeś o ruchu 5 gwiazd w tym kraju? Tak. Ruch 5 gwiazd był ruchem oddolnym, niezależnym wobec dwóch partii, Berlusconiego i tej drugiej, co było zagrożeniem dla elity rządzącej. Musisz zrozumieć, że we Włoszech jest Watykan. Ten kraj ma jeden z najgorszych systemów zdrowia na świecie. Ludzie z Włoch, którzy współpracowali ze mną na MIT, mówili mi, że nie chciałbym skończyć we włoskim szpitalu. One są okropne i warunki są w nich beznadziejne. Jeśli patrzysz na sytuację we Włoszech, ile zgonów mieliśmy jak do tej pory? Worst healthcare systems. Friends of mine who are from Italy that I've worked with at MIT, they said you never want to end up in an Italian hospital, okay? They're horrible. They're like state-run hospitals. It's awful. So, if you look at the situation in Italy, how many deaths have been there right now? Około 4000. 4,000. Ile osób zostało zarażonych? 40 000. Right. So that's, in that numbers, it's about 10%. And what those 4,000... To około 10%. Kim byli ci ludzie w jakim wieku? Today I heard, Dzisiaj słyszałem, że normalni starszy ludzie w większości. Most of them. Yeah, most of them are old people, right? Yeah. Most of them. So as you get older, your immune system gets compromised. Gdy już starzejesz, twój system odpornościowy jest zagrożony. Bez znaczenia, w jakim wirusem mamy do czynienia. Przyjrzyj się, ile osób zmarło na grypę rocznie na całym świecie. Oni winią za to koronawirus. Kiedy masz grypę i twój system odpornościowy jest zagrożony, jesteś otwarty na wiele innych wirusów. Nie wiem, czy to wiesz. Kiedy masz grypę, to masz w sobie wiele innych wirusów. Jeśli chcesz rzeczywiście winić dany wirus, musisz zastosować hipotezę Kocha. Now, to say that this virus caused this, you have to follow something called Koch's hypothesis, okay? Koch's postulates. And many of this stuff doesn't even follow basic science.
I wiele z tych rzeczy nie podąża za podstawową wiedzą. Ktoś mówi, że ten wirus powoduje to i to. To też nie musi być prawda. Rozumiesz, co mówię? To jest korelacja, nie związek przyczynowy. Kiedy starzejesz się, to system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli jesz dużo cukru i jedzenia, którego zawiera w dużej ilości, to wtedy w twoim ciele wytwarza się grzyb i neurotoksyny, które również naciskają na odporność. Przez to ciało traci swój balans i reaguje nadmiernie. To są rzeczy, które wiemy na pewno. Zamiast tego stworzyliśmy sytuację i wiemy, że system zdrowia jest zły i wiele z tych szpitali w takich krajach jak Włochy są w opłakanym stanie. Te wszystkie rzeczy są używane, by rozwalić całą gospodarkę i wtedy wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, co to znaczy, jak rozwijać ten problem. So to use these things to shut down whole economies, we have to really figure out what's going on. Jeśli chcesz temu zaradzić, to musimy starsze osoby i z tą osłabioną odpornością odizolować. One powinny być chronione w każdej sytuacji. Jednak zdrowych trzeba zagonić do odbudowy całej gospodarki. Trzeba im powiedzieć, że muszą wzmocnić system odpornościowy i brać witaminy A, D, C i jedząc odpowiednie pokarmy. Nie zamykasz całego świata. To niesłychane. You don't shut down the entire world. This is unheard of. Yeah, absolutely. The thing is now in Poland, one of the, especially on the internet, Polish internet, is a lot of things like moving around because one of Absolutnie. Właśnie mamy w Polsce tą dyskusję, ponieważ jeden z lekarzy we Włoszech powiedział, że niewielu ludzi umiera na koronawirusa tylko poprzez inne wirusy. Coronavirus is just a matter of that the immune system of people, especially older people, is getting weak, and they're not dying of coronavirus. They're dying of any other viruses which are spreading around. Exactly. And this was also the case with AIDS. Remember AIDS? They say AIDS was going to kill everyone. HIV does not cause AIDS. That was a big lie. Właśnie. To samo było z AIDS. Pamiętasz AIDS? Mówili, że zabije nas wszystkich. HIV nie powoduje AIDS. To duże kłamstwo. To było promowanie przez ludzi jak Gallo i Falci. Czym jest AIDS? Po polsku zespół nabytego niedoboru odporności. To oznacza, że twój system odpornościowy nie działa. Jak dostajesz AIDS? Wtedy, gdy nadużywasz narkotyków dożylnie. Tu nie chodzi o strzykawki, to było kłamstwem również. Kiedy bierzesz leki immunosupresyjne i kiedy dla przykładu miałeś transfuzję krwi i wziąłeś 2 takie tabletki, to twój system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli na przykład ktoś brał azotan amylu, czyli popersy, co wielu gejów robiło to w Stanach Zjednoczonych, by osiągnąć orgazm, to wielu udowodniło, że właśnie te popersy obniżają efektywność układu odpornościowego. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które robi to samo. Kiedy masz zniszczony system immunologiczny, to pojawia się w tobie wiele wirusów. Czyli myśl, że dany wirus jest sprawcą, czy też odpowiada za daną chorobę, jest nieprawdziwa. You have many viruses in you, okay? Because your immune system's lower and you have all these viruses in you, okay? So the entire concept of this virus kills this person is not true. It's a compromised immune system. It's like you have a wall around your house to protect people from coming in, okay? If the wall is there, to wynik zachwianego systemu odporności. To jak mur otaczający twój dom, w którym masz broń i wszyscy boją się do ciebie wejść. Ten mur cię chroni, lecz jednak jeśli pojawią się w nim dziury i zniszczysz swój system ochrony i nie masz na sobie tarczy, to wszystko może wejść, kiedy chce. Wtedy możesz przesadzić i zacząć robić krzywdę ludziom, którzy przyszli przez wspomniany mur. Prawie tak samo działa system odpornościowy. To znaczy, że jeśli nie masz odpowiedniej infrastruktury w swoim ciele, twój cały system będzie reagował zbyt pochopnie. within your body, your immune system will overreact, okay? It's like imagine you're living... To jak dom, w którym wszyscy mają paranoję i chcą cię zaatakować. Wtedy możesz zacząć zabijać nie tych, co potrzeba. You see what I'm saying? Yeah, it's exactly like that. So, Right? in the end, doctor, you've been so... Yeah. So the immune Więc kluczem do naprawy jest system immunologiczny. Is the key. Yeah, and that is two things. One is what you choose to put in your mouth, on you, etc. The other thing is the environment you're living in, right? If your environment is dirty water, dirty air, dirty food. Tak naprawdę są ważne dwie rzeczy. Pierwsza to w co wkładasz do swoich ust w sensie żywności, a druga to twoje otoczenie. Jeśli jest brudna woda, jedzenie, to dlatego, że wybraliśmy złych ludzi do sprawowania władzy. To oni stworzyli brudną wodę, powietrze i jedzenie. Skorumpowani dopuścili do zburzenia budynków, do zanieczyszczenia wody, jak firma Monsanto i inne. To oni do tego dopuścili, a my wciąż na nich głosujemy. Oni nigdy nie powiedzieli prawdy o otyłości, o brudnej wodzie, ponieważ mają to gdzieś. Firmy produkują złą żywność. To te same, które płacą
stacjom telewizyjnym ogromne pieniądze, by je reklamowały. Płacą tak samo tym politykom, byśmy ich wybrali. Oni mówią, potrzebujemy szczepionek. Co wtedy robią? Obniżają jakość ochrony zdrowia na całym świecie i naszej odporności. Zamiast poprawić ten stan, to uzależniają nas od szczepień i farmaceutyków. To jest ich cel. Najpierw karmią cię gównem, byś obniżył swoją odporność, a później dają ci kolejne gówno w postaci leków, by ci pomóc. Jednak to się nigdy nie dzieje. To jest ich model działania. Ludzie powinni się do cholery wreszcie obudzić i zacząć używać swojej głowy i zdrowego rozsądku. Tak właśnie powstał faszyzm. Poprzez lęk. Poprzez ten lęk, faszyzm i farmę do tego zmierzamy. That's the model. And people need to wake the hell up and realize that they need to start using their brains and their common sense, because fear is how fascism comes. You know, so you have fear, fascism, and pharma. That's what we're headed towards. Dr Shiva Ayyadurai był moim i Państwa gościem. Słyszeliśmy naprawdę mocne słowa na temat tego, co się dzieje dookoła nas. Czyli nie koronawirus chyba nas zabija, tylko po prostu ktoś chce, żebyśmy wpadli w stan paniki. Dziękuję za uwagę. Przypominam o tym, że możecie wspierać telewizję w Realu 24. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, możecie nas wspierać finansowo. Widzicie numer konta.